Hej wszystkim! Niedawno miałem wywiad z Kamilem z kanału Polish with Kamil. I jeśli nie znacie tego kanału, bardzo polecam, bo ma bardzo ciekawe materiały. I kiedy rozmawialiśmy, Kamil zadał mi bardzo dobre pytanie. Jaka jest jedna rada dla obcokrajowców w Polsce? Dobra, Jack, na koniec, jakbyś miał dać takie jedno przesłanie, to może duże słowo, ale na przykład jeśli ogląda nas teraz ktoś, no właśnie też jakiś Anglik albo jakiś obcokrajowiec, to jaka jest taka wskazówka, którą byś dał, wskazówka, like a tip, advice, którą byś dał komuś, kto chce na przykład przyjechać do Polski, nauczyć się właśnie polskiego, żyć tutaj. Czy jest coś takiego, taka jedna rzecz, która jest ważna i należy o niej pamiętać? Jeszcze dobre pytanie. Oczywiście język i to jest oczywiście, ale prawdopodobnie jest najważniejsza rzecz dla mnie. Oczywiście nie jestem płynny, wiem i wiem, robię dużo błędów, ale też... Okej, cicho stary. Więc to jest była moja odpowiedź i oczywiście jest prawda, tak? Język oczywiście jest ważny. I tak, ale to jest bardzo oczywiście. Nie jest nowa informacja, wow, jestem w nowym kraju i potrzebuję język. Wow, dzięki za super informację. Wiecie, było bardzo ciepło, kiedy rozmawialiśmy, może 35 stopni i też byłem trochę nerwowy też, więc nie myślałem najlepiej. Anyway, nieważne, whatever. Dzisiaj chcę odpowiedzieć jeszcze raz. Jaka jest moja rada dla obcokrajowców w Polsce? Ale najpierw, kim jestem? Jestem Jackiem z Anglii i mówię o moim życiu tutaj w Polsce i moje doświadczenie tutaj. Jeśli Was tu interesuje, zapraszam do subskrypcji. Więc mam dwa rady dla obcokrajowców tutaj w Polsce. I pierwsza jest prosta. Poznaj cały kraj. Nie tylko Kraków, czy Warszawę, czy Gdańsk. Mieszkam w Warszawie, stolicy Polski i kocham to miasto. Też kocham Kraków i też kocham Gdańsk. Szczerze mówiąc, lubię każde polskie miasto, w którym byłem. Ale myślę, że jest duża różnica między życiem w mieście i na wsi. Jest normalna sytuacja w każdym kraju prawdopodobnie, ale z moim zdaniem w Polsce naprawdę to widać. Na przykład, jeśli jedziesz na wschód Polski, czujesz, że atmosfera jest inna, bardzo inna. Ludzie są trochę inni. I dlatego to jest dobre doświadczenie dla obcokrajowców, bo też jest Polska. Bez tego trudno dobrze poznać Polskę. Moim ulubionym regionem w Polsce jest Podlasie. Mówiłem o tym temacie już więcej na moim kanale, bo jechałem z moim rowerem z Chełm do Suwałki przez Podlasie, pierwsze lubelskie i następne Podlasie i było niesamowite doświadczenie dla mnie. Niesamowite. Bo tak, z mojego doświadczenia ludzie na wsi są bardzo mili, są bardzo gościnni. I też myślę, że ludzie tam bardzo lubią, kiedy interesuje się polską kulturą. Oczywiście angielski tam jest trochę słabszy, ale może też jest plus, tak? Bo dobra okazja, żeby ćwiczyć polski. I mówię to też, bo kiedy mieszkałem w Londynie, w Anglii, poznałem dużo obcokrajowców, które mieszkali w Londynie i nigdy nie widzą innym mieście, tylko w Londynie, tylko stolica. I dla mnie był szkoda. Był szkoda, bo nie jest cały kraj, tak? I na przykład jestem z północy Anglii i dla mnie też jest super, też jest cudowny. I jest dobre dla obcokrajowców, mają inne doświadczenie, widzą inny region,
w kraju. Więc tak, to jest moja pierwsza rada dla obcokrajowców w Polsce. Jeśli chcesz lepiej poznać ten kraj, nie odwiedzaj tylko dużo miasto. Okej, druga rzecz, która jest ważna dla obcokrajowców w Polsce, z moim zdaniem, naucz się trochę historii. Dlaczego to jest ważne? No cóż, wiele osób mówi o polskim uśmiechu, the Polish smile. I myślę, że czasami ludzie myślą, że Polacy są bardzo poważne może Polacy nie są mili, ale to nieprawda. Prawda jest taka, żeby rozumieć ludzi, trzeba znać historię. Tak jak w każdym kraju, prawdopodobnie, ale myślę, że w Polsce jest bardzo ważna. Historia Polski jest tragiczna, jest bardzo ciężka, jest niezwykle smutna, ale jest bardzo ważna też. Na przykład mieszkam w Warszawie i jeśli jesteś tutaj, musisz rozumieć historię. Wtedy zobaczyć, dlaczego to miasto jest wyjątkowe. Polecam 2 muzea w Warszawie. Pierwsze jest The Warsaw Uprising Museum, może lepiej po angielsku dla obcokrajowców, ale cały film jest po polsku, nie ma sensu. Okay. Polecam 2 muzea w Warszawie. The Warsaw Uprising Museum, Warsaw Powstanie Warszawskiego po polsku i Polin są fantastyczne muzea. Zawsze idziemy do Warsaw Uprising Museum, kiedy mam gości. Myślę, że byłem tam może 10 razy teraz, ale zawsze jest bardzo ważne dla mnie, bo myślę, że jest bardzo ważne dla obcokrajowców. Jest też godzina W, jest w sierpniu co roku i też jest niesamowite doświadczenie. Pamiętam, kiedy widziałem godzinę W dla pierwszy raz i wow, niesamowite dla mnie. Całe miasto zatrzymuje się. The whole city stops. I don't know if I said that right. I wszystko jest czerwone, bo ludzie pamiętają bohaterów. Więc tak, jeśli chcesz lepiej rozumieć Polaków, idź do muzeum. Wtedy łatwiej rozumiesz, dlaczego czasami Polacy są poważni. Tak, może być. Ale też są bardzo mocni i lojalni. Okej, tu już koniec filmu. Mam nadzieję, wam się podobało. Jeśli tak, proszę zostaw komentarz. I tak, twoim zdaniem, co jest najważniejsza rzecz dla obcokrajowców w Polsce? Let me know. I'd love to hear from you. But until then, do zobaczenia i pa pa. Thanks for watching. If you want to see more, then you can by clicking right about here. Somewhere around there. Just here. Click it.